Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja w Polsce. Szok! Inflacja, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Ale na wstępie tego materiału informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, żeby go stworzyć, powstały z dwóch platform, z Xstation 5 i z Bloomberga. Inflacja w Polsce szok. Inflacja, co dalej? Najważniejsze dzisiejsze dane, poza oczywiście tymi polskimi dla naszego kraju, tymi naszymi lokalnymi, były te o inflacji PC dla Stanów Zjednoczonych. Inflacja PC okazała się być taka, co prawda spadła, ale były taka jak skrajnie pesymistyczne prognozy. Czyli ta presja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych jednak maleje wraz ze spadkiem ceny ropy naftowej, jednak skala nie jest tak bardzo widoczna, jak wcześniej oczekiwał konsensus rynkowy i myślę, że taka powinna być interpretacja tego, co się tutaj dzieje. No i oczywiście jakie będą najważniejsze implikacje tego na rynku. Ten materiał powstaje o godzinie 14:40 i te wykresy, które teraz zobaczymy, są ściągnięte właśnie z tej godziny. Najważniejsze oczywiście po danych o inflacji jest zachowanie amerykańskich obligacji. Co prawda one próbowały rosnąć na rentowności, jednak na razie skala jest niewielka, zdecydowanie większa zmienność jest na euro-dolarze tutaj. Teoretycznie te dane powinny dać nam presję na amerykańskiego dolara, więc moim zdaniem jest szansa na to, że nie zakończymy tego tygodnia na tygodniowych maksimach. Te dane powinny sprzyjać raczej presji na to, żeby amerykański dolar się umacniał, ponieważ inflacja PC to jest ulubiona miara inflacyjna Fedu, jeżeli ona rzeczywiście zachowuje się tak jak skrajnie pesymistyczne prognozy. Więc w takiej sytuacji oczywiście wzrośnie szansa na te stopy procentowe, na podwyżkę stóp procentowych, o czym za chwilę będzie, ponieważ przechodzimy teraz właśnie do rynku pieniężnego. Rynek pieniężny na 10 minut po tych danych wycenia następująco i to jest punkt odniesienia dla sesji amerykańskiej i oczywiście dla całego następnego tygodnia i początku czwartego kwartału. Po tych danych rynek pieniężny wycenia, że stopy procentowe osiągną swoje apogeum w marcu w przyszłym roku na poziomie 4,50. Dla strefy euro jest to 2,84 i szczyt ma być osiągnięty w lipcu w przyszłym roku, a dla Wielkiej Brytanii szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być na poziomie 5,89% i ma być osiągnięty w maju 2023 roku. Szczególnie dla tej Wielkiej Brytanii widać, że ostatnie dni znacząco dały obniżenie oczekiwań co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Takie są pierwsze konsekwencje rynkowe, ale za chwilę przejdziemy także do tych dalszych, ale przejdźmy teraz do rynku polskiego, do lokalnych informacji o inflacji z Polski. Gdy już wiemy więcej o danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, przejdźmy teraz już do głównego tematu, czyli inflacji w Polsce. Inflacja w Polsce w sierpniu, dane wstępne pokazały poziom 17,2 i były to dane pokonujące skrajnie pesymistyczne prognozy. Widzimy to na wykresie, więc dane są zaskoczeniem i to wyraźnym. Wzrost wskaźnika jest cały czas odnotowywany, co się najbardziej złożyło na wzrost inflacji ceny żywności i wzrosty cen energii, natomiast paliwa dały negatywną, ujemną kontrybucję do tego, co się działo na inflacji. Kiedy zobaczymy właśnie te najbardziej inflacjogenne czynniki, które podniosły tak inflację, to jest cena węgla, natomiast perspektywy dla ceny 1 litra benzyny na stacjach benzynowych ze względu na spadek ceny ropy naftowej Brent, w tym wypadku, która jest widoczna, będą działały cały czas na korzyść tego, żeby tą inflację tłumić. To zjawisko także w polskiej gospodarce się zaczyna pojawiać i to jest dobra informacja. Także perspektywy są bardzo interesujące, natomiast inwestorów, uczestników rynku interesuje także, jak zachowuje się inflacja bazowa, która wygląda na to, jak prognozuje tutaj rynek, może być na podwyższonych poziomach przez cały 2023 rok, ale mniej więcej na przełomie tego i przyszłego roku powinny zacząć już wyraźnie spadać. Natomiast jakie są konsekwencje rynkowe, ponieważ to też jest bardzo istotne. W pierwszej kolejności oczywiście rzućmy uwagę, jak stawki FRA w Londynie sygnalizują, co się może wydarzyć jeszcze w tym roku i widzimy jednak, że po tych danych, które się dzisiaj pojawiły,
jest wzrost oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych i pojawiła się jednak podwyżka o 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku. Zobaczymy dzisiaj po sesji na Wall Street, jakie będą ostateczne zmiany i jak rynek także w Stanach Zjednoczonych wyceni te dzisiejsze informacje. Natomiast kiedy by tak naprawdę zobaczyć reakcje rynkowych stóp procentowych po tych danych, to w momencie tworzenia tego wpisu są one na poziomach około 7,10 na papierach 10-letnich, czyli nawet rentowności zaczęły spadać, tak jakby że cały czas rynek wierzy w to, że szczyt inflacji właśnie teraz się tworzy. Najważniejsze jest to, że nie ma wyprzedaży polskich obligacji, nie ma kontynuacji tej tendencji, która była widoczna w poprzednich dniach, czyli wygląda na to, że wcześniej kupowano plotki, teraz sprzedawane są fakty, w tym wypadku kupowane są polskie obligacje. I oczywiście dzisiaj kończymy tydzień, miesiąc i kwartał na rynku złotego i zobaczymy, gdzie będą te zamknięcia na krajowej walucie. Odsyłam do dzisiejszego porannego komentarza dotyczącego wyceny i oczekiwań, co może się wydarzyć na rynku złotego. Jednak długoterminowa perspektywa pokazuje, że wygląda na to, że dojdzie do wybicia górą z kanałów wzrostowych na euro złotym i na dolar złotym. Jeżeli tak się stanie, oczywiście kształt świec, zwłaszcza tych kwartalnych, będzie negatywny i będzie sygnalizował nam tutaj presję cały czas na osłabienie krajowej waluty i oczywiście zobaczymy, gdzie się dzisiaj zakończy sesja na indeksie WIG20, ponieważ jeżeli zakończymy poniżej wczorajszych minimów, a zwłaszcza na dobowych minimach, na minimach kwartalnych, na minimach z całego tego roku, będzie to także oznaczało przebicie dolnej linii trendu spadkowego. W takiej sytuacji otworzy się perspektywa do ruchu w okolice minimum z 2020 roku, czyli do poziomu w okolice 1250 i to może być scenariusz bazowy na kolejne dni, miesiące, na końcówkę roku, jeżeli oczywiście dzisiaj będziemy kończyć cały kwartał bardzo, bardzo nisko. To, że dzisiaj kończymy ten kwartał, ma także duże znaczenie i może mieć to spory wpływ na wycenę różnych instrumentów finansowych. Jeżeli jesteśmy na temacie inflacji, to, że były dzisiaj dane ze Stanów Zjednoczonych i z Polski, to nie wyczerpało ten temat. Pojawiły się także dane o inflacji z Węgier. Inflacja producencka jest na poziomie 43%. Ta sama dla Polski to jest niecałe 25%. Pojawiła się też inflacja producencka dla Bułgarii, ona osiągnęła poziom 68%. Widać, że ten problem dotyczący łamanych łańcuchów dostaw, wzrostu cen energii przekłada się na ceny producenckie praktycznie w całej Europie. Pojawiły się też dzisiaj dane o inflacji dla całej strefy euro i pierwszy raz w historii stała się ona dwucyfrowa. Poziom 10% stał się faktem w strefie euro. Były to także dane, które wyrównały skrajnie pesymistyczne prognozy i myślę, że to także warto zwrócić uwagę, że to nie jest tylko przypadek Polski, ale także dane dotykające skrajnie pesymistycznych prognoz odnoszą się do całej strefy euro, gdzie w strefie euro we wrześniu jest inflacja największa, oczywiście w Estonii. Im bliżej konfliktu zbrojnego wojna ma swoje konsekwencje, tym wyższa jest inflacja. W Estonii 24%, stopa procentowa jest na poziomie okolic 1-2%, więc widzimy, jaki jest realny spadek siły nabywczej pieniądza dla tych wszystkich, którzy są w krajach bałtyckich i nawet w Holandii inflacja jest na poziomie 17,1%, bardzo zbliżonego do poziomu polskiego, więc posiadanie waluty euro absolutnie nie chroni nas przed inflacją. Widzimy, że inflacja jest problemem dla całej Europy, ale za chwilę pokażę bardzo ciekawe przykłady pokazujące, że to właśnie udowadniające, że to właśnie ceny energii teraz mają bardzo duże znaczenie. Gdzie inflacja jest największym problemem na tej mapie, która pokazuje strefę euro, bardzo dobitnie to widać. Im bliżej źródła konfliktu zbrojnego, tym większa jest inflacja. Widać to po prostu jak na dłoni, więc wojna ma po prostu swoje konsekwencje. Co najbardziej rośnie w strefie euro, na tym wykresie, na tych wykresach teraz widać także bardzo to dobitnie. Energia w strefie euro daje aż 40% w ujęciu rok do roku wzrostu, więc ten czynnik jest teraz głównie odpowiedzialny za wzrost inflacji w strefie euro i oczywiście analogiczny ten sam wykres dla inflacji z Niemiec, którą poznaliśmy wczoraj. Natomiast teraz ciekawostka, ponieważ jest jeden kraj, gdzie inflacja dzisiaj spadła, nawet dwa kraje, to jest Hiszpania i Francja, przede wszystkim Francja. Francja uzyskuje bardzo dużo prądu z elektrowni atomowych, jest uniezależniona od dostaw gazu, do produkcji gazu z
do produkcji prądu z gazu i widzimy, że to ma pozytywny wpływ na inflację konsumencką dla tego kraju. Ona zaczyna spadać, zachowuje się bardzo podobnie jak inflacja w Stanach Zjednoczonych. Tworząc swoje ekstremum, widać wpływ tego, jak ropa naftowa, która spada, spadają także ceny benzyny na stacjach benzynowych we Francji. Powoduje to jej tworzenie się szczytu inflacyjnego w tamtym kraju. Czyli dążmy do tego, żeby być uniezależnieni i zbudować te elektrownie atomowe. Inflacja we Włoszech także się dzisiaj pojawiła, była zbliżona do 10%, czyli ten problem jest największy od lat 70. dla praktycznie całej Europy. Nie ma tutaj wyjątków. Im bliżej jednak źródła konfliktu zbrojnego, tym inflacja jest wyższa i więc trzymajmy kciuki na to, żeby inflacja była cały czas, żeby była szybko tłumiona poprzez zatrzymanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zawieszenie broni, co oczywiście od samego początku dałoby nam tutaj oddech dezinflacyjny i presję na to, żeby te ceny zaczęły mocno spadać. I oczywiście dzisiaj to nie były jedyne dane, poznaliśmy także te dotyczące rynku pracy. Dla Niemiec okazało się, że wzrost bezrobocia był najniższy, pokonał skrajnie optymistyczne prognozy. Widać to na tym wykresie, czyli akurat myślę, że wniosek jest taki, że we wrześniu spowolnienie gospodarcze, które sygnalizuje rynek pracy, nie było aż tak słabe, jak można było to wywnioskować na przykład z zachowania wskaźników PMI. Natomiast wzrost stopy bezrobocia w Niemczech jest faktem, ale to na razie jest tylko malutki ząbek. Absolutnie nawet nie jesteśmy przy poziomach ekstremalnych, które były notowane 2 lata temu. Także tak to wygląda i warto teraz zobaczyć, co się dzieje na rynkach finansowych po tych wszystkich danych. I gdy już przebrnęliśmy przez te dane, których dzisiaj było bardzo, bardzo dużo, zobaczmy rzut oka, co się dzieje na rynkach finansowych. Na razie niemieckie obligacje spadają na rentowności, to jest dobra informacja, ponieważ zwiększa się szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie na indeksach giełdowych. Inwestorzy reagują, moim zdaniem, licząc na to, że Europejski Bank Centralny powtórzy to, co robi Bank of England w sprawie tych interwencji, które miały miejsce na krzywej dochodowości papierów w Wielkiej Brytanii. No a zobaczmy teraz euro-dolara. Euro-dolar, jak widzimy, w całej tej fali, która trwa już ponad pół roku, ma taką ciekawą charakterystykę, że poprzednie wsparcia nie zostają pokonane i teraz tak się właśnie dzieje. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się stworzyć znowu na wykresach dziennych taką formację, która będzie zachęcała do tego, żeby wiedzieć, że ten scenariusz może się znowu powtórzyć, że będziemy po prostu budować na tych poziomach kolejne takie lokalne odbicie, a później, prędzej czy później, amerykański dolar znowu będzie się umacniał. I na następnym wykresie znalazłem ciekawą informację, która pokazuje, że w całej tej fali, która teraz trwa amerykańskiego dolara, umocnienia aprecjacji, widzimy, że te fale mają około 5% długości. Każda kolejna fala ma około 5% długości. I gdyby faktycznie teraz doszło do jakiegoś większego zatrzymania, jakiejś korekty i by znowu amerykański dolar zaczął się umacniać, to ciekawe jest, jestem bardzo ciekawy, czy następna fala znowu przyniosłaby nam 5% umocnienie amerykańskiej waluty. Jeżeli mówiliśmy o funcie brytyjskim, to patrzmy, co się teraz dzieje. Wygląda na to, że kształt świecy tygodniowej na eurofuncie będzie bardzo korzystny dla tych, którzy liczą jednak na umocnienie funta brytyjskiego, a wskaźniki zmienności tygodniowa implikowana zmienność pokazuje bardzo duże te poziomy, najwyższe do 2 lat na kablu, czyli spodziewajmy się w przyszłym tygodniu także bardzo, ale to bardzo dużej aktywności i wolumenów i ruchów między ekstremami dobowymi na tej parze walutowej. Tendencja na chwilę obecną jest sprzyjająca funtowi brytyjskiemu, jednak wygląda na to, że wzrost tych rynkowych stóp procentowych sygnalizujących, że może w przyszłym roku stopa procentowa w Wielkiej Brytanii sięgnąć 6%, jednak podziałała na inwestorów, na ich wyobraźnię, no i pojawił się popyt na funta brytyjskiego. Na rynku walutowym patrzmy także na jena japońskiego, ponieważ wraz ze wzrostem rentowności amerykańskich obligacji powinien tracić jen japoński, ale wygląda na to, że już tak się nie dzieje. Natomiast gdy zobaczymy, jakie są konsekwencje interwencji, która była w poprzednich dniach, widzimy, że po prostu rynek wrócił do tych poziomów sprzed interwencji, ale nie ma kontynuacji tendencji wzrostowej i to jest jedyny malutki taki plusik, który sygnalizuje, że ta interwencja mogła mieć jakieś pozytywne skutki. Na rynku związanym z ryzykiem Bitcoin. Bitcoin w tym wypadku
obserwujemy, że stara się utrzymać obecne poziomy. Każdy teraz powrót na poziom $20 000, który moim zdaniem jest kluczowy, będzie oznaczał, że jesteśmy tutaj świadkami jakiejś próby większego wzrostowego odbicia. Jeżeli nałożymy na to zachowanie cen surowców, które mogą odbijać, tak jak próbujemy to obserwować na rynku miedzi, jak obserwujemy to na rynku ropy naftowej, gdzie ropa ładnie potwierdziła w tym tygodniu znaczenie wsparcia w okolicach $75–76, gdzie mamy średnią 200-sesyjną. Jeżeli kontynuacja tej tendencji będzie obserwowana także na Bitcoinie, myślę, że zwiększy się szansa na to, że na tych kolejnych dwóch wykresach, na których są zaznaczone średnie 200-sesyjne na wykresie tygodniowym indeksu S&P i na Nasdaq, widzimy, że rynek giełdowy jest teraz w bardzo, ale to bardzo ważnym miejscu. Wkrótce zadecydują się losy giełdowych spółek, w ogóle indeksów giełdowych na Wall Street, więc ponieważ sytuacja jest binarna, albo dojdzie do gwałtownego wzrostu, odbicia, albo przebijemy ten poziom, te średnie równolegle, a w takiej sytuacji będzie to zachęta i mocny sygnał do tego, żeby wierzyć w kontynuację spadków, w dyskontowanie spowolnienia i recesji gospodarczej w skali największej od 14 lat. I oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby czwarty kwartał, który się zaczyna już w poniedziałek, czy już jutro, ale na rynkach finansowych w poniedziałek był bardzo negatywny dla indeksów giełdowych, które będą musiały wyceniać wzrost rynkowych stóp procentowych. Na początku trzeciego kwartału prawdopodobieństwo było, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie w okolicach 3,25. Teraz rynek myśli nawet o 4,50, a jeżeli trajektoria inflacji będzie cały czas podążała w górę, to być może będą to jeszcze wyższe poziomy, tak jak to było nawet, jak teraz jest wyceniane w Wielkiej Brytanii nawet na około 6%. No i na koniec DAX, który jeżeli dzisiaj zakończy tydzień poniżej poziomu 12 tysięcy punktów, to w takiej sytuacji otworzy się przestrzeń do tego, żeby indeks DAX bardzo mocno spadał w kolejnych tygodniach i miesiącach. Także sytuacja indeksów giełdowych w Europie jest wyraźnie gorsza. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu, życzę stopy zwrotu i oczywiście widzimy się i słyszymy w poniedziałek. Pozdrawiam.